Dzisiaj będzie raczej krótko i na temat. Zaczniemy sobie pierwszym filmem wprowadzającym do świata Path of Exile 2, PoE 2, jak to woli, może być w skrócie. Mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie o walucie, a konkretnie walutach, którymi operujemy w PoE. No bo w Path of Exile nie ma takiej standardowej waluty jak w innych grach. Oczywiście jest, mamy tutaj złoto, tak, złoto standardowo zdobywamy z potworów, sprzedajemy przedmioty, otrzymujemy złoto, z tym, że to złoto nie ma tak za bardzo dużego znaczenia w PoE, no bo de facto to złoto wykorzystujemy do resetowania drzewa umiejętności oraz do handlu z NPC-tami, czy też choćby do sprzedaży, do kupna przedmiotów u NPC-ów. Jak widzicie, możemy sobie kupić jakieś przedmioty u NPC-ów. Też mamy tutaj NPC-ów, którzy służą do hazardu, czyli widzicie, tutaj mamy jakieś tam przedmioty, które nie mają żadnych właściwości poza ceną, no i właśnie za to złoto możemy sobie kupić taki przedmiot. Jest to nic innego jak jakaś forma gamblingu, no bo tak naprawdę tutaj kupujemy kota w worku. Czasami może trafić się coś ciekawego, czasami może, a na ogół trafiają się po prostu śmieci. No i tak naprawdę tylko do tego wykorzystujemy to złoto, także nie ma ono za wielu zastosowań. Natomiast taką prawdziwą walutą w Path of Exile są tutaj wszystkie te gemy służące nam do ulepszania naszych przedmiotów, naszego ekwipunku czy gemów i tak dalej. Są to różnego rodzaju orby. Jak widzicie, jest ich tutaj kilka rodzajów. No tak naprawdę każdy z tych orbów, może poza Orb of Chance, który służy nam do tego, żeby po prostu z zwykłego białego przedmiotu, jeśli użyjemy na nim Orb of Chance'a, to taki zwykły biały przedmiot może się zamienić w jakiś tam przedmiot unikalny. Mam tu jakiś pierścień biały, jak widzicie, jak sobie użyję, no akurat w tym wypadku nie udało się, mój przedmiot został zniszczony, no natomiast jest szansa, że dostaniemy jakiś tam przedmiot unikalny, który może być warty w niektórych przypadkach naprawdę sporo. Do tego mamy Orb of Annulment, to ten usuwa po prostu nam losowo jedną z właściwości naszego ekwipunku. I tak naprawdę no, możemy go użyć, jeśli gdzieś tam chcemy sobie wykraftować jakiś przedmiot i któreś tam z tych naszych właściwości nam nie odpowiadają, no to możemy go użyć i liczyć na to, że usunie akurat ten, który nam najbardziej nie pasuje. Dalej przejdźmy sobie do Chaos Orba. To jest tak naprawdę orb, który sprawia, że modyfikatory, które są w naszych przedmiotach, zostają losowo podmienione. Tak jakby zabiera nam któryś z naszych modyfikatorów i wrzuca i losuje nam nowy. Regal Orb zamienia nam item magiczny, czyli tak jakby, jak tutaj widzicie, ja mam itemy wszystkie złote. O, tutaj mam item magiczny, czyli niebieski de facto. Jak sobie użyję na nim Regal Orba, no to ten item zamienia się w złoty i dostaje o jeden modyfikator więcej. Jak widzieliście, miał tutaj wcześniej 3, teraz ma tutaj 4 modyfikatory. I Orb of Alchemy działa podobnie jak Regal Orb, z tą różnicą, że ten go możemy użyć tylko i wyłącznie na białym przedmiocie. Jeśli użyjemy go na białym przedmiocie, to ten przedmiot zamieni się w złoty, ale już z 4 modyfikatorami od początku. Więc no to jest tak jakby, jeśli chcemy zamienić coś białego w złotego, no to jest najlepsza droga. Dalej mamy Orb of Augmentation, natomiast ten używamy jakby
po Orb of Transmutation, no bo jakby Orb of Transmutation zamienia biały item w niebieski item, tak jak tutaj Orb of Alchemy zamieniał biały w złoty z 4 modyfikatorami, to Orb of Transmutation zamienia biały w niebieski z jednym modyfikatorem, natomiast Orb of Augmentation dodaje nam do niebieskiego przedmiotu doda kolejny modyfikator i takich modyfikatorów możemy mieć tak naprawdę w niebieskim przedmiocie 3 maksymalnie, a wszystko co ponad przedmiot już musi być złoty. No i jeśli mamy już przedmiot złoty i chcemy dodać do niego kolejny modyfikator, no to już nie możemy tego zrobić tym Orb of Augmentation, musimy to zrobić Exalted Orbem. No i tu się zaczyna, no bo tak naprawdę Exalted Orb jest taką podstawową walutą w PoE 2 i Exalted Orbów będziemy już używać do handlu z ludźmi. Oczywiście zdarza się, że też możemy handlować tą walutą pozostałą za jakieś tam mniej wartościowe itemy, natomiast Exalted Orb to już jest pierwsza waluta, która ma jakąś wartość i za Exalted Orby już możemy coś, jakieś części ekwipunku za jakąś tam ich ilość kupować. Natomiast tak generalnie służy on właśnie do dodania dodatkowego modyfikatora do złotego przedmiotu. Natomiast taką najcenniejszą, bym powiedział, walutą jest Divine Orb. I tak naprawdę no, Divine Orb służy do tego, że zmienia nam liczby w naszych modyfikatorach. Na przykład mamy jakiś tam, nie wiem, łuk, który ma powiedzmy tak jak w moim przypadku tutaj 99 do physical damage'u, 99% plus jakieś tam inne modyfikatory. No i jeśli użyjemy na nim Divine Orba, no to wszystkie te wartości, jakby typy modyfikatorów zostaną te same, natomiast wartości zostaną przelosowane. To tak jakby to jest druga strona Chaos Orba, bo Chaos Orb zabierał nam jeden losowy modyfikator i przelosowywał go na inny typ modyfikatora, natomiast Exalted Orb jakby przepraszam, Divine Orb przelosowuje nam te współczynniki, te liczby na modyfikatorach, czyli jeśli na przykład mamy, tak jak tutaj 251 Evasion, 97 Increased Evasion Rating, 52 Spirit, 44 Fire Resist, 24 Cold i 31 Lightning. Jak użyłbym sobie na tej zbroi Divine Orba, no to te wszystkie liczby by mi się przelosowo pozamieniały. Także to taki też trochę ryzyk fizyk. No i Divine Orb właśnie przez to jest najcenniejszą walutą. I te Divine Orby możemy sobie rozmieniać na Exalted Orby. Przyrównałbym to do tego, że Divine Orb to złotówka, a Exalted Orb to groszówki. Tak mniej więcej można do tego podchodzić, natomiast w trakcie gry zaraz ze stażem serwera, czy tam danego sezonu, no to ta cena Divine Orba się zmienia i jest warty zwykle coraz więcej Exalted Orbów. Oczywiście zależy to głównie od tego, ile Exalted Orbów jest na świecie, i jaki jest to stosunek do Divine Orbów. Im więcej Exaltów, a mniej Divine'ów, tym Divine będzie droższy. No i zostaje nam jeszcze Val Orb. To jest taki typ orba, którego możemy użyć już na w pełni zbuffowanym przedmiocie i mamy szansę, że dostaniemy coś super, że ulepszy nam jakiś modyfikator, że dostaniemy jakiś ekstra modyfikator, tak jak tutaj na przykład widzicie na jasno niebiesko mam tutaj 9 do 16 cold damage. To jest właśnie modyfikator, który został tutaj dodany Val Orbem, ale jak widzicie na samym dole pisze, że ten item jest skorruptowany, czyli w tym momencie tego itemu nie da się już po prostu w żaden sposób modyfikować, zmieniać w nim. Jedyne co można w nim już z takim skorruptowanym przedmiotem, to można jedynie zmienić te tutaj kamienie, które są w ten przedmiot włożone, natomiast nie możemy już zmieniać bonusów, czy przelosowywać tych bonusów, które są na tym przedmiocie.
No i generalnie Valorb to też takie, to właśnie takie trochę też ryzyko, no bo może nam dodać coś fajnego, może się nic nie wydarzyć, albo może nam zmienić jeden z bonusów, może nam usunąć któryś z bonusów, może nam zmienić liczby w tych bonusach, także może się wydarzyć tak naprawdę wszystko, no ale jest duża szansa, że wydarzy się coś dobrego. Na przykład na unikalnych przedmiotach, które mają, mogą mieć na przykład, powiedzmy, że mój pasek, ten Ingenuity, maksymalnie może mieć bodajże 75% bonusu. Natomiast jeśli użyjemy na nim Valorba, mamy szansę, że ten bonus będzie nawet wynosił 99%, czyli poza maksymalną skalę, z jaką ten przedmiot możemy zdobyć lub przelosować go Divine Orbem, tak? I tak naprawdę to są wszystkie waluty. Jest jeszcze jedna waluta, czyli lusterko, Mirror of Calendar. Natomiast no, to jest już przedmiot mega drogi, jego cena to już jest setki divine'ów, bo to przedmiot, który pozwala nam sklonować dowolny przedmiot, stworzyć jego lustrzane odbicie, i będzie ten przedmiot miał dokładnie te same właściwości. Powiedzmy, że wykraftowaliśmy sobie jakiś mega turbo wypasiony przedmiot warty masę kasy, no i wtedy możemy go na przykład skopiować i sprzedać, ale raczej to działa bardziej w ten sposób, że na przykład wystawiamy nasz przedmiot, że jako serwis, i ktoś zgłasza się do nas, daje nam lustro, daje nam jakąś tam opłatę, na przykład 100 czy tam 200 divine'ów za to, że sobie może to skopiować i robimy mu taką kopię i dajemy mu ten skopiowany przedmiot, bo przedmiotu, który jest kopią, nie da się już dalej kopiować możemy tylko oryginał. I co ciekawe, tak jak mówię, do wymiany z graczami zwykle będziecie używać Exalted Orbów lub Divine Orbów, natomiast jeśli na przykład potrzebujecie, żeby sobie dokupić jednych bądź drugich, no to możecie sobie, w trzecim akcie pojawia się NPC Alva, u której można tą walutę wymieniać i wybieracie sobie po prostu jaką chcecie walutę. Zobaczmy sobie, jaki jest na dzień dzisiejszy na rynku stosunek Exalted Orba do Divine Orba. No, jak widzicie, za jednego Divine Orba na dzień dzisiejszy trzeba zapłacić 419 Exaltów, także sporo. No, jak pamiętam, jeszcze w styczniu to było około setki, także czterokrotnie podniosła się cena, a zobaczmy sobie, ile kosztuje lusterko. No, cena lusterka jest kosmiczna, 2300 divine'ów na dzień dzisiejszy. To ostatni raz, jak jeszcze tak miałem czas więcej pograć, to cena wynosiła jakieś 400, więc to dopiero podrożało. No ale wynika to z tego, że teraz już jest końcówka sezonu, za chwilę startuje nowy, no i divine'ów pewnie już jest nafarmiona, też mniej ludzi, możliwe, że gra i tych lusterek jest po prostu mniej dostępnych. No, natomiast tak jak mówię, to jest tak jakby wyjątkowy przedmiot endgame'owy, natomiast raczej będziecie tutaj korzystać, oczywiście z tych wszystkich będziecie korzystać, żeby gdzieś tam craftować sobie przedmioty, natomiast jeśli chodzi o handel z ludźmi, to używamy Exalted Orbów dla tych tańszych przedmiotów i Divine Orbów dla droższych przedmiotów. Oczywiście, jak w jednym z kolejnych filmów pokażę Wam, jak wygląda handel, no i tam zobaczycie, że po prostu też ceny wszystkich przedmiotów wystawiane są właśnie w tych dokładnie walutach, czyli w Exaltach i Divine'ach. No i nie, czekajcie, bo ja tutaj źle to sprawdziłem tak w ogóle. A nie, dobrze, 1 do 2300 w tej chwili jest rating. Ok, nieważne, jest kosmiczne. Dobra. No i tak jak mówię, jak już stwierdzicie, że chcecie sobie wymienić, no to tutaj po prostu i do tego też tutaj na przykład używacie Golda, bo wystawienie tej jakby oferty tutaj to sprawia, że no po prostu musicie za to zapłacić. I tak jakby nie wymieniacie tej waluty, to nie jest tak, że wymieniacie tą walutę z NPC-kiem, tylko po prostu ten NPC obsługuje tak jakby market wymiany tych walut między graczami. Tutaj to, co wy tutaj widzicie,
to są oferty wystawione przez innych graczy, którzy po prostu chcą dokonać wymiany w drugą stronę, tak? Ktoś chce sprzedać Exalty za Diviny, albo odwrotnie, ktoś chce kupić Diviny za Exalty i Exalty za Diviny i po prostu tak jakby to jest kantor wymiany walut, tutaj sobie wymieniacie walutę z innymi graczami. Oczywiście tutaj można wymienić też wiele innych rzeczy, nie tylko to, natomiast jest tu wiele innych tego typu przedmiotów. Zazwyczaj jeśli jakiś przedmiot jest stakowalny, no to tak naprawdę służy jako przepustka do wejścia gdzieś lub w jakikolwiek sposób służy do craftingu, no to znajdziecie go właśnie tutaj, no bo tak jak mówię, walutą w PoE są właśnie przedmioty głównie do craftingu i to wszystko tutaj sobie możecie zmieniać i gdzieś tam z innymi ludźmi wymieniać, tak jak wspomniałem. No natomiast to już jak zaczniecie grać, no to też jakby zobaczycie, co jest Wam potrzebne, co jest do czego. No bo tych przedmiotów jest sporo, oczywiście w każdej item ma jakiś tam opis. Natomiast te Divine i Exalted Orb to są dwie takie podstawowe waluty, których będziecie używać właśnie do handlu z innymi ludźmi. No i miało być krótko i na temat i jak zwykle się rozgadałem. Natomiast też stwierdziłem, że już zrobimy sobie tak jakby całościowo o tych orbach, nie pomijając niczego i dodałem jeszcze Wam tutaj info, jak działa Alva, więc myślę, że to też może się na późniejszym etapie gry Wam przydać. Natomiast tak jak mówię, najistotniejsze z tego filmu to to, że z ludźmi będziecie handlować głównie Exalted i Divine Orbami i te orby warto zbierać. Oczywiście możecie ich jak najbardziej używać do ulepszania ekwipunku, natomiast też warto je sobie gdzieś tam czasami może odłożyć, żeby sobie coś kupić od innych graczy gotowego, jeśli nie będziecie chcieli ryzykować, że jakiś craft Wam się po prostu nie uda. No a na dzisiaj to wszystko. Jeśli film Wam się podobał, no to pamiętajcie, łapa w górę. Oczywiście jeśli chcecie być na bieżąco, widzieć co tam się dzieje, jak wyglądają moje przygody w PoE, no to zostawcie suba. No i trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!